Cześć, witam Was na kanale Captain Chocolate Cake. Pomyślałam, że dawno nie robiłam żadnego vloga. Ostatni był, kiedy się przeprowadzaliśmy do tego domu i opowiadałam Wam, pokazywałam Wam nowe akwarium i Big Maca. Dzisiaj chciałabym podsumować ten okres, który się działo przez ostatni miesiąc i powiedzieć, jakie rzeczy się od tego czasu zdarzyły. Pierwsza rzecz jest dosyć smutna. Tak jak Wam mówiłam już w ostatnim vlogu, Bonbon był chory. Jak się tylko przyprowadziliśmy, leżał na dnie w tym dużym akwarium i właściwie ciężko było powiedzieć, co mu dolega. Dlatego po 24 godzinach, kiedy nie było mu lepiej, a podejrzewam, że to po prostu zmiana otoczenia, zmiana parametrów wody, no i może to, że jest inny zestaw ryb. Myślałam, że po prostu się stresuje, ale kiedy nie dochodził do siebie, postanowiłam go zabrać do mniejszego akwarium tutaj na górę i mieć go pod obserwacją. Kolejnego dnia zauważyłam, że jego oko jest przekrwione i takie dziwnie, nienaturalnie wygląda. Wtedy też zaczęłam stosować leki. I to były takie leki ogólnodziałające, ale z antybiotykiem. Podejrzewałam infekcję. Szczerze mówiąc, nie wyglądał najlepiej. I baliśmy się po pierwsze, że straci oko, dwa, że nie przeżyje tego. Naprawdę wyglądał strasznie. Na szczęście albo nieszczęście odżył, jak tylko stracił oko. Ciężko mi powiedzieć, szczerze mówiąc też zwlekałam z nagraniem tego filmu, bo nawet nie wiedziałam, co dokładnie się stało. Po prostu to oko wyparowało i nie było go nigdzie w okolicy. Nie miał gdzie się zaczepić. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co się z tym stało. No wprawdzie fakty są takie, że był chory, leżał, dwa, potem miał czerwone, napuchnięte oko, po trzecie stracił je. Im więcej chodzę po różnych grupach facebookowych na temat złotych rybek, widzę, że to się zdarza u teleskopów i u właśnie wszystkich tego typu jak niebowid czy pyzatek. Jest to bardzo smutne, natomiast pocieszający fakt jest taki, że odżył, jak tylko stracił to oko. Widocznie ono było jakimś ogniskiem zapalnym i naprawdę całkiem fajnie się pozbierał. Minęło już chyba 3 czy 4 tygodnie od tego wydarzenia i właściwie nie ma śladu po tym zdarzeniu i dlatego postanowiłam też przerobić mu akwarium. Do tej pory siedział biedny właściwie w pustych 4 ścianach. Nie miał ani podłoża żadnego, nie miał kolegów. Jakieś 2 tygodnie temu kupiłam 2 ślimaki zeberki z nadzieją, że zjedzą glony. Niestety są bardzo leniwe i glonów nie za bardzo zjadają. Gdzieś tu chciałabym Wam je pokazać. Jeden jest tu i użyłam go dzisiaj jako magnesu do szpinaku, bo nie mam drugiego. Drugi zawsze się chowa gdzieś w okolicach filtra. Pytałam się na polskiej nawet grupie, czy to normalne. Mówią, że jak są najedzone, to więcej śpią. Nie wiem, czym one się miały najeść. Troszkę może glonów poczyściły, ale nie wiem. Próbowałam dokarmiać, nie było żadnego zainteresowania. Ale sprawdzam, czy żyją. Nie mam też za dużo doświadczenia w ślimakach, więc jeśli ktoś ma doświadczenie z takimi ślimakami, to doradźcie mi, czy może coś robię źle i czym powinnam dokarmiać. Próbowałam ogórka, próbowałam jarmuż, dzisiaj dałam szpinak, czy może ewentualnie jakieś gotowce powinnam im serwować. Tylko że one się nie ruszają, jak daję jakieś jedzenie, więc nie. Ale co dalej? Więc biedny Bonbon zasłużył na nowy dom. I właściwie bardzo dużo czasu zajęło mi wymyślenie tego, jak powinien on wyglądać, zwłaszcza, że wiemy, że one nawet z oczami, pełnym zestawem mają dosyć problem z widzeniem. Niestety ich oczy są skierowane ku górze, więc musiałam zrezygnować, musiałam tak przemyśleć sprawę, żeby miał dużo urozmaicenia w życiu, ale też, żeby nie miał żadnych ostrych brzegów. Zajęło mi ponad tydzień chodzenie po wszelkich sklepach zoologicznych. Niektóre odwiedzałam kilka razy, bo mój koncept zmieniał się właściwie codziennie. Na początku myślałam, że zrobię mu czarne tło i taką wysepkę z małych białych kamieni, które będą obsadzone mchem, a w niektóre będą po prostu wsadzone, pomiędzy niektóre będą wsadzone roślinki, jakieś takie właśnie łatwe typu anubiasy.
I nawet zrobiłam zamówienie w sklepie online i kupiłam te rośliny. Kupiłam mech, dokładnie to jest moss, tylko że kupiłam ten spiky moss taki z igiełkami i niestety te liście jego były dosyć długie, więc jak próbowałam przyczepić na kamień, gdzieś próbowałam nawet filmik nagrać, bo myślałam, że to będzie wow, to niestety nie wyglądało to zbyt estetycznie. Bałam się, bo widziałam kilka metod w internecie, jak się taki moss przyczepia do kamieni. Niektórzy wiążą po prostu nitką, inni obwiązują siatką i pozwalają mu wyrosnąć samemu. Niektórzy kleją mu ordynarnie na klej. Bałam się rozwiązaniu z klejem. Wprawdzie czytałam, że ta substancja aktywna, która jest szkodliwa w kleju, ona nie jest aktywna w wodzie, więc teoretycznie nie jest szkodliwa dla ryb, no ale nie odważyłam się na taką metodę. Wprawdzie zrobiłam sobie eksperyment, jak wyglądają takie rośliny z klejem, ale oczywiście nie dałam ich do akwarium. Więc potem kolejne 5-6 rund do sklepów zoologicznych, jakby przemeblować i jakby zmienić wystrój. W jednym sklepie znalazłam piękną skałę, białą, tą większą. I stwierdziłam, że ona jest idealna, bo jest bardzo gładka, nie ma absolutnie żadnego ostrego rogu i miała wydrążoną dziurę, która była super ekstra na właśnie tę roślinkę. Ale niestety drugiej takiej nie znalazłam i znowu kolejna rundka po wszystkich sklepach, żeby znaleźć drugi kamień na drugą roślinkę i się udało. Stwierdziłam, że on jest samotny i już tutaj siedzi ponad miesiąc w tym akwarium. Jego rozrywką były ślimaki i pukanie w skorupki, więc stwierdziłam, że może faktycznie lepiej jak dam mu piasek i powiem wam, że to był strzał w dziesiątkę. Po prostu widzę, jaką ma radochę, bawi się tym piaskiem, wypluwa go, nabiera do pyszczka i nareszcie widzę, że jest w pełni szczęśliwy. W ogóle to jest fighter, to jest taki wojownik. Przetrwał biedny ogon, który mu na szczęście odrósł pięknie. Ma jeszcze tam przebarwienia, gdzie są te nowe części ogona, które wyrosły, ale wygląda super. Patrzcie, bawi się piaskiem. Uwielbia bawić się tymi bąbelkami. Więc jak się zabrałam do tego wszystkiego, oczywiście bonbona przełożyłam do innego akwarium. Kupiłam 80-litrowy pojemnik na żywność, taki duży gdzieś tu stoi, ale nie widać. 80-litrowy pojemnik na żywność. Dałam mu tę wodę z akwarium, żeby nie mieszać z pH, zresztą nie był tam bardzo długo. Odlałam całą wodę, wyszorowałam szybki, dlatego że tutaj to jest akurat moje biuro i dalej czekam na rolety. Przez ten cały lockdown wszystko się przeciąga i jest bardzo dużo światła słonecznego. To akwarium stoi dokładnie naprzeciwko okna, więc niestety glony tutaj rosną często, jak szalone i właśnie stąd pomysł na ślimaki. Więc wylałam całą wodę, wyszorowałam szybki, piasek moczyłam kilka razy, przepłukałam go, oczywiście w wannie, mam gdzieś na to filmik. Rośliny kupiłam dużo wcześniej, miały kwarantannę, przepłukałam ją wodą utlenioną. Najlepsze są oczywiście rośliny te One to Grow, które są sprzedawane w takich plastikowych pojemniczkach i to są z takich upraw, gdzie nie ma ślimaków, nie ma ryb, nie ma mieszkańców i teoretycznie nie ma też pasożytów, więc ich kwarantanna może być mniejsza. Ogólnie mówi się, żeby roślinę też trzymać w kwarantannie około 4 tygodni bez żadnych właśnie ryb. Ja trzymałam kilka tygodni, ale nie 4, mniej. W ogóle amerykańska metoda to jest spryskać je bleachem, czyli takim jakby domestosem. Natomiast mi się wydaje to okrutne dla rośliny, ale też bałabym się, że nawet po opłukaniu solidnym ten domestos mógłby jednak jakoś oddziaływać na wodę w akwarium, więc zrezygnowałam z tego. Inni też mówią, żeby środki na robaki zabijające ślimaki stosować. Inna też metoda, że właśnie można tylko przepłukać wodą z chlorem, bo ona ma tak dużo bakterii i bo właśnie zabija wszelkie bakterie, albo też woda utleniona. Na szczęście mam tylko 2 rośliny, bo zrezygnowałam z tego mchu. Kupiłam też kilka kamyczków i tapetę naklejałam. Powinnam nagrać oddzielny odcinek o tym, jak nie naklejać tapety, bo jest oczywiście cała poszarpana i pewnie to widać, że nie wygląda idealnie, ale wydaje mi się, że do tego przynajmniej trzeba 2 osób, żeby było to równo naklejone. Albo też może cierpliwości. I tak akwarystyka uczy cierpliwości. W każdym razie tak wygląda domek bonbona.
Bardzo mi się podoba efekt ogólny. Nie świecę tutaj mu bardzo często światła, zresztą przyniosłam je na potrzeby filmiku z dołu, bardziej używam go na dole. Niektórzy mówią, że światło pomaga niebowidom w orientacji po akwarium. Ja z kolei myślę, że ono jednak może być szkodliwe, takie duże, mocne światło, które razi go bezpośrednio w oczy, więc unikam. Chociaż bardzo mi się podoba, jak wygląda to akwarium, jak jest oświetlone, fajnie widać bąbelki i fajnie widać, jak on sobie tutaj świetnie radzi. No, może po wakacjach zamienię mu, jeśli znajdę jakąś fajną okazję, na większe akwarium i wtedy może kupię mu jeszcze jedną rybkę, żeby miał z kim dzielić akwarium. No i przez to, że jak widzę, jak on fajnie się bawi piaskiem, patrzcie, Bonbonek, no chodź tutaj, chodź pokaż. Patrzcie, jak fajnie bawi się piaskiem, też myślę, że może po wakacjach faktycznie można by pokombinować i w dużym też wrzucić troszkę piasku, bo widzę, że na przykład większość moich ryb pływa gdzieś po środku tafli, gdzieś po środku akwarium, natomiast najbardziej kapitan zawsze chodzi na dole, szuka, grzebie, więc myślę, że on na pewno najbardziej by się cieszył z piasku. Zobaczymy. Szukam okazji, jeśli znajdę jakieś fajne, większe akwarium, to na pewno mogłabym tutaj coś zmieścić. Potrzebuję tylko akwarium, bo cały sprzęt mam. Co więcej, wczoraj pierwszy raz musiałam zrobić kąpiel w soli Epsom dla swojej orandy. Jak wiecie, ona ma problemy z pławnością. Zazwyczaj jak się za dużo naje, albo naje się niewłaściwie i nasza dieta jest ściśle podporządkowana pod orandę. Tak jak już Wam 100 razy opowiadałam, rano żel, po południu warzywa, owoce. Wczoraj rano faktycznie za dużo zjadła żelu. Już próbuję ich karmić z ręki, ale ona zawsze znajdzie sposób, żeby zjeść za kogoś. A potem niestety pływa do góry brzuchem. Wprawdzie nie cały czas. Ona ogólnie 98% czasu pływa całkiem normalnie. I nikt by nie poznał, że coś jej dolegam. Zresztą jak ją kupowałam, też nie zauważyłam żadnych nieprawidłowości. I dopiero po czasie zauważyłam, nawet w pierwszym tygodniu zauważyłam, że bardzo dużo wisi na powierzchni i próbuje złapać powietrze. A potem to się tak toczyło. Ona ogólnie pływa normalnie, ale jak zasypia, tak jakby jak ma ten okres taki nieaktywny, tak jakby traciła kontrolę nad swoim ciałem i automatycznie przekręca się na brzuch, brzuchem do góry i płynie, uderza o taflę wody i budzi się tak jakby i znowu płynie sobie na dół. Przykro na to patrzeć i wczoraj miała jeszcze gorszy dzień, gdzie większą część czasu po prostu siedziała do góry brzuchem w różnych pozycjach. To nie, że pływała po górze albo na dole, ale widziałam, że bardzo dużo czasu spędza właśnie w takiej pozycji nienaturalnej, więc podjęłam się zrobienia jej kąpieli w soli Epsom. Miałam przepis amerykański, czyli na 1 galon, to jest ponad 3 litry, wlać w jedną łyżkę stołową soli. Natomiast tutaj irlandzki sposób jest na 5 litrów 1 łyżka. Stwierdziłam, że na początek może faktycznie mniejsze natężenie będzie lepiej. I 15 minut sobie pływała w takiej kąpieli. Oczywiście musi być na powietrzacz i cały czas nad nią stałam, bo gdyby pokazywała jakieś oznaki stresu czy coś takiego, to trzeba jak najszybciej rybę przełowić. Wprawdzie jak ją próbowałam złapać, to ona udawała, że nic jej nie jest, jak zwykle, ona jest po prostu przekochana. Nie, ja sobie świetnie radzę, pływała sobie wesoło, no ale i w tym wiaderku też bardzo fajnie sobie radziła, ani razu nie przykręciła się do góry brzuchem. I potem też było ok. Rano właściwie karmiłam tak, żeby jej nie nakarmić. Wprawdzie wpadł jej do pyszczka, ale malutki kawałek żeliku. I też jest dobrze. Wieczorem dzisiaj dostali szpinak, bo groszek był znowu wczoraj, więc już nie chciałam znowu groszkiem jej katować. No i póki co naprawdę super pływa i polecam. Myślę, że to jest dobry sposób, nie tylko zresztą na problemy właśnie takie jak ona ma z zaparciami, czy ze wszystkimi opuchnięciami, bo ona była nawet już taka opuchnięta, widać było, że coś jej jest, za dużo powietrza po prostu. Także póki co wszystko jest ok. Tak jak widzicie, Bonban, pomimo przeciwności losu, którego ciągle spotykają, biedaczka, radzi sobie świetnie i na pewno bardzo się cieszy z nowego domku. Moje pozostałe ryby też super się zaaklimatyzowały, zwłaszcza nowa oranda też już jest coraz bardziej śmiała. Może niedługo będę miała niespodziankę.
może będą jacyś nowi lokatorzy. Na razie nic nie zdradzam. Chciałam jeszcze przy okazji Was zapytać, co sądzicie o tym, żeby robić live'y, właśnie po to, żeby porozmawiać sobie o tak zwanej rybce i pipce i żeby mieć jakąś interakcję z Wami. Chciałabym wiedzieć, co chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach, albo jakie Wy macie spojrzenie na złote rybki, jak się zajmujecie nimi. Chciałabym po prostu poznać Wasze zdanie. Na początku, jak robiłam ten kanał, to chciałam po prostu robić to dla siebie, bo tak jak wiecie, jestem początkująca. Nie mam za dużo doświadczenia, chociaż ryby zupełnie ogarnęły mój dom i sposób myślenia. Właściwie każdą wolną chwilę spędzam na tym, żeby doszkalać swoją wiedzę, poszukiwać nowych rozwiązań, rozmawiać z ludźmi i właściwie tutaj też bardzo wiele osób przez ten kanał poznałam, które się do mnie odezwały na Instagramie. Myślę, że parę fajnych przyjaźni czy znajomości się zawiązało z tego. Stworzyłam też grupę na Facebooku o welonkach, także możecie do niej dołączać. No i też właśnie chciałabym robić takiego live'a, bo tak jak mówiłam, ten kanał na początku miał być dla mnie, żebym wiedziała, jak się rozwija moja pasja, w jakim kierunku zmierza, jak zmienia się też moja wiedza, a widzę, że coraz więcej ludzi się do mnie odzywa i coraz więcej ludzi to ogląda, więc jeśli udałoby nam się stworzyć taką społeczność złotorybkarzy czy weloniarzy, to by było super i fajnie, bardzo bym się cieszyła. To tyle na dzisiaj, taki krótki update. To dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zwykle subskrybujcie, lajkujcie, podawajcie dalej, komentujcie. Czekam na każdą interakcję z Waszej strony. Pa!